Cześć, ja jestem Kate i witam Was serdecznie na swoim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem, w którym będę robić podsumowanie listopada, ale pomyślałam sobie, że troszeczkę zmienię formę tego podsumowania i poza tym, że będę opowiadać o książkach, które przeczytałam w poprzednim miesiącu, chciałabym też opowiadać o filmach i o serialach, które udało mi się obejrzeć, bo okazało się, że miesięcznie oglądam dość sporo filmów i czasami sporo seriali. Patrząc na moje podsumowanie, które sobie spisałam, okazało się, że zupełnie nie spodziewałam się tego. Myślę, że fajnie byłoby robić takie popkulturowe podsumowanie każdego miesiąca, w którym będę się dzielić przemyśleniami na temat książek, filmów i seriali. Listopad pod względem czytelniczym okazał się niestety dość słabym miesiącem. Udało mi się przeczytać tylko 5 książek, ale niektóre z nich czekały na półce bardzo długo, inne były na moim TBR-ze od dawna. Były książki, które mi się podobały, były zaskoczenia. Także myślę, że to jest zdecydowanie miesiąc, w którym czytałam dobre książki. Nie czytałam za dużo, bo wolałam w wolnym czasie oglądać filmy, gdyż miałam dość zmęczoną głowę i zamiast, poświęcać swoją energię, pozostałości, resztki energii na patrzenie na papierki i patrzenie na literki, stwierdziłam, że wolę po prostu dać głowie wieczorami odpocząć i obejrzeć coś. Także książek jest tylko 5, więc bez zbędnego przedłużania opowiem Wam o nich. Jedną z książek, które czytałam w zeszłym miesiącu, jest 7 śmierci Evelyn Hardcastle, Stuarta Turtona. I ta książka czekała jakieś 1 000 000 lat na swojej półce. Ja pamiętam, że kupiłam ją chyba w 2020, a w 2021 jakoś na samym początku, jak powróciłam do czytania i otworzyłam swój Instagram i zachłysnęłam się tym czytaniem ponownie. I do tej pory ta książka czekała na swoją kolej. I w tym roku została wylosowana do mojego wyzwania czytelniczego. 12 książek na 2025 rok. I w końcu przyszła na nią pora. I bardzo się cieszę, że w końcu ją przeczytałam. 7 śmierci Evelyn Hardcastle to bardzo szalona, zagmatwana historia, pełna niuansów, detali, różnych dziwnych sytuacji. Akcja rozgrywa się w starym domu w Blackheath, gdzie nasz główny bohater, Aidan Bishop, pojawia się tak naprawdę nie wiedząc skąd, i budzi się w ciele kogoś zupełnie innego. Szybko jednak dowiaduje się, że przez kolejnych 7 dni będzie budził się jako ktoś inny, próbując rozwikłać zagadkę morderstwa Evelyn Hardcastle. Dopiero gdy uda mu się rozwiązać tą zagadkę, będzie mógł się wydostać z tego domu, z tego dziwnego kręgu i z tej całej dziwnej sytuacji. Bohater jakby przeżywa ten sam dzień ciągle na nowo, ale z perspektywy innych uczestników bankietu. W tej książce podobało mi się miejsce osadzenia tej historii, bo akcja dzieje się w Anglii, w starym domu Blackheath, w domu, który jest zniszczony i który jakby jest bohaterem samym sobie. Zjeżdża się do niego towarzyska śmietanka z Anglii, mamy tutaj służbę, mamy tutaj mnóstwo sekretów, wiecie, napięcie w powietrzu ciągle i ten motyw, ten efekt bardzo mi się podobał. Doceniam też sam pomysł na konstrukcję fabuły. Mamy tutaj ten sam dzień przeżywany kilka razy z perspektywy różnych bohaterów, co daje nam również możliwość poznania głównego bohatera, poznania go bliżej, zobaczenia, jak reaguje w danej sytuacji, ale też te postacie, w których on jest, mają nad nim przewagę, że on często myśli i zachowuje się nie jak Aidan, tylko jak ta postać, i on próbuje jakby je kontrolować, a te postacie kontrolują także jego. Jest tutaj mnóstwo zagadek, mnóstwo tajemnic, mnóstwo małych detali, mamy wskazówki, mylne tropy i ciągle próbujemy odgadnąć, co się dzieje, dlaczego Evelyn umiera, kto stoi za jej śmiercią, czy naprawdę jest to ktoś, czy może ona sama. Jest tutaj tyle różnych ścieżek tej historii, tyle różnych niuansów i za każdym razem, każdego kolejnego dnia odkrywamy kolejne karty tej historii i naprawdę jestem pełna szacunku dla autora, że potrafił stworzyć coś takiego. Potrafił napisać tak zagmatwaną historię, bo wyciągnął z niej coraz więcej, dodawał coraz więcej. Poznawaliśmy coraz więcej bohaterów, poznawaliśmy kolejne wcielenia Aidana Bishopa, poznawaliśmy historię i tajemnice bohaterów biorących udział w tej całej historii, w tej całej opowieści. I
żeby stworzyć tą całą historię, trzeba mieć naprawdę wizję i trzeba, nie wiem, być chyba trochę geniuszem, żeby to wszystko razem połączyć i doprowadzić do końca. Zakończenie tej historii bardzo mnie zaskoczyło. Zupełnie nie miałam pojęcia, do czego zmierzamy i jaki jest cel, co kryje się za tym, że Aidan budzi się w ciele różnych innych bohaterów, uczestników tego bankietu. I naprawdę jestem zdziwiona pomysłem na zakończenie. Tak jak mówiłam, nie spodziewałam się tego zupełnie, ale nie jestem do końca pewna, czy podoba mi się pomysł, co stoi za tym wszystkim, co działo się w Blackheath. I nie jestem pewna, czy to do końca do mnie przemawia. Z jednej strony świetny pomysł, a z drugiej strony patrząc na całą historię z tej perspektywy czasu i myśląc o tym wszystkim, co się tam wydarzyło, przez co przechodzili bohaterowie, bądź też jeden bohater, nie bardzo jestem pewna, czy to jedno wytłumaczenie jest dobre, czy jest wystarczająco satysfakcjonujące, dla mnie przynajmniej. Myślę też, że ta książka podobałaby mi się bardziej, gdybym przeczytała ją szybciej. Myślę, że tutaj jest strasznie dużo bohaterów, nazwisk, imion. Pojawiają się różne części tej historii, różne jej odłamy i różne tropy i nie jestem pewna, czy to, że czytałam ją długo, nie sprawiło, że troszeczkę momentami się gubiłam albo musiałam dłużej pomyśleć i czy nie odebrało mi to w jakimś stopniu przyjemności z czytania tej książki. Dała mi takie słabe 4 gwiazdki. Na początku dałam 3,75, ale po namyśle stwierdziłam, że bardzo zasługuje na 4 gwiazdki właśnie ze względu na całokształt, ale myślę, że to, gdybym przeczytała ją w kilka dni zamiast tam powiedzmy w 1,5 tygodnia, sprawiłoby, że podobałaby mi się ona znacznie bardziej. Kolejną książką, którą przeczytałam w listopadzie jest Dar krwi Esti Gibson. Zupełnie nie spodziewałam się tego, co dostałam i w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie czytałam też Drakuli, więc w sumie tak naprawdę, tak wiem, wstyd się przyznać, więc w sumie tak naprawdę nie miałam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, ale zaskoczyła mnie pozytywnie ta książka. Dar krwi to takie, wiecie, kwintesencja Halloween i tego całego spooky sezonu. Jest to wyjątkowa, liryczna, senna i hipnotyzująca w jakimś stopniu opowieść. Nie jest to do końca retelling Drakuli, z tego co wiem. Jest to bardziej jakby na nowo opowiedzenie historii żon Drakuli. Dracula w tej historii nie jest głównym bohaterem, to nie jego perspektywę śledzimy, nie widzimy tego, co jemu się przydarza, nie dostajemy jego emocji. Ta książka należy do kobiet i opowiada historię kobiet, które spędziły swoje życie z Drakulą. Opowiada o ich emocjach, o ich sile, o ich bólu, o tym, co przeżyły przez mężczyznę i także o tym, jak sobie z tym poradziły. Główną bohaterką tej opowieści jest Konstanta, która była uratowana przez Drakulę, nazwijmy to na polu walki, na polu bitwy. Dosłownie była na granicy życia i śmierci i Dracula ją uratował, sprawiając, że ona również będzie nieśmiertelna, że zostanie wampirem. I na początku oczywiście Konstanta zakochuje się w Drakuli, który jest czarujący, jest uroczy, robi wszystko tak, żeby ona się w nim zakochała, mówi jej to, co ona chce usłyszeć, ale im dalej w las, im więcej czasu Konstanta spędza z Drakulą i więcej lat upływa, tym pomału prawda o jego osobowości, tożsamości zaczyna wychodzić na jaw. I Konstanta zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystko jest takie kolorowe, jak mogłoby się wydawać i zdaje sobie sprawę z tego, kim Dracula tak naprawdę jest. Konstanta zaczyna jakby budzić się do swojej nowej rzeczywistości, pomału wychodzić spod tego amoku i tego uroku Drakuli i zaczyna sobie zdawać sprawę, co ją czeka, jeżeli będzie spędzała swoje życie z kimś takim jak Dracula. Piękne w tej książce było to, kiedy Konstanta odnalazła innych ludzi, którzy przechodzili przez to samo i zrodziła się między nimi więź i mogli o tym rozmawiać, mogli przeżywać to wspólnie. Wspólnie też dzielili te momenty przemocy, te ciężkie i złe momenty i to ich bardzo scaliło, zbliżyło ich do siebie i to było jakby podstawą ich
przyjaźni, tego całego związku, ale również nadzieja, bo razem mieli nadzieję poradzić sobie z Drakulą i wieść wspaniałe życie. Muszę też wspomnieć o tym, dlaczego zaskoczyła mnie ta książka. Otóż ona jest dość pełna namiętności i erotyzmu. Mamy tu dość sporo łóżkowych scen, ale przez to, że ona jest napisana tak poetycko i elegancko, to nie było w ogóle cringe'owe. To idealnie wpasowywało się w całość. To wszystko było integralną częścią tych historii, tych bohaterów i to scalało tą historię w jakimś stopniu również w całość. Więc to zaskoczenie było pozytywne, chociaż nigdy nie słyszałam, jeżeli słuchałam jakichś recenzji na temat tej książki, żeby ktokolwiek o tym wspominał, dlatego zupełnie nie spodziewałam się jakiegokolwiek spice'u w tej książce. Jeżeli chodzi o styl pisania, jest naprawdę poetycki, bardzo elegancki, jest bardzo atmosferycznie i baśniowo. Możemy poczuć wszystkie emocje bohaterów, możemy przenieść się w te miejsca, w których oni są, poczuć wszystko, co oni czują. Także bardzo mi się podobała ta książka, bardzo podobał mi się styl pisania, jednak historia była dość powolna. Z jednej strony patrząc, działo się tam dużo, a z drugiej strony to wszystko, co rozgrywało się tam, było bardzo powolne, bardzo spokojne. Dopiero końcówka miała taki porządny plot twist i dopiero na samym końcu zaczęło się dużo dziać. Także ja dałam tej książce 3,5 gwiazdki, ale definitywnie jeżeli szukacie czegoś o wampirach, czegoś nastrojowego i czegoś takiego dość spooky i baśniowego i hipnotyzującego, to polecam Wam tę książkę. Kolejna książka, którą przeczytałam w listopadzie, to You'd Be Home Now, Kathleen Glasgow. Jest to młodzieżówka i ja ostatnimi czasy raczej rzadziej sięgam po młodzieżówki, bo można się spodziewać, że nie będzie to coś, co mogłoby mnie zainteresować. Jednak w tym przypadku Kathleen Glasgow napisała naprawdę świetną książkę, którą można czytać w każdym wieku i myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Jest to historia Emory Ward, która pochodzi z dobrego domu, jest tą idealną córką, bogatą dziewczyną, wnuczką założyciela młyna, ale także żyje w cieniu swojej starszej siostry, która jest pięknością, która jest idealna. Rodzice Emory chcą, żeby ona była tak jak jej starsza siostra. I Emory niestety żyje również w cieniu swojego brata, który jest uzależniony od narkotyków i Emory musi się nim opiekować. I pewnego dnia wydarza się wypadek samochodowy, w którym Emory, jej brat i 2 znajomych biorą udział. Niestety jest to tragiczny wypadek, w którym ginie jedna z dziewczyn, która chodzi z nimi do szkoły i ten wypadek zmienia całe społeczeństwo, zmienia ludzi w szkole, w to, w jaki sposób traktują Emory, to, w jaki sposób traktują jej brata. Oni są obwiniani za to, co się wydarzyło, mimo tego, że żadne z nich nie prowadziło tego samochodu i było innych wiele powodów, które doprowadziły do tego wypadku. 4 miesiące po wypadku okazuje się, że Emory musi się zmierzyć z nową rzeczywistością, w której jej brat wraca z odwyku, a także okazało się, że ludzie z jej miasteczka, z Millhaven, są zupełnie inni, niż ona sobie to wyobrażała, niż ona myślała i musi teraz zdecydować, czy chce podążać za tłumem i tym, jak oni ją postrzegają, czy jednak chce postawić na swoim i być tak naprawdę sobą. W tej książce dostajemy uczciwe i realistyczne spojrzenie na uzależnienie. Autorka pokazuje nam to, jak uzależnienie jednej osoby wpływa nie tylko na tą osobę, ale też na całe jej otoczenie, na rodzinę, jak potrafi zniszczyć więzi w rodzinie i z otoczeniem, jaki ma wpływ na zdrowie także innych i to, że uzależnienie niszczy poczucie własnej tożsamości, swojej pewności siebie i tego, kim jesteśmy. Emocje Emory, Joeya i całej ich rodziny przedstawione w tej książce są bardzo realistyczne, wydają się prawdziwe i ta historia wydaje się przez to bardziej realistyczna. Nasza główna bohaterka Emory jest przedstawiona w bardzo realistyczny sposób, tak, że nie ma konkretnego kierunku, który autorka by obrała, przedstawiając Emory. Nie jest tylko idealną dziewczyną, czy dobrą uczennicą, czy po prostu córką z dobrego domu, czy bogatą dziewczyną, tylko Emory popełnia błędy, uczy się na swoich błędach, próbuje
postawić się na miejscu innych ludzi, próbuje ich zrozumieć, sama szuka drogi do akceptacji siebie i do akceptacji tego, co dzieje się naokoło. I była to bardzo prawdziwa bohaterka, wiecie, taka z krwi i kości, taką, którą można polubić i zrozumieć, i której można kibicować. Książka ma mocną atmosferę, mamy tutaj rozedrgany balans między tym, co się wydarzyło, między traumą, presją społeczeństwa, a próbą życia normalnie, pomimo sytuacji, która zaistniała w życiu Emory i całej rodziny. I myślę, że ten kontrast, który pokazuje nam, co widzą ludzie z zewnątrz, a co tak naprawdę dzieje się wewnątrz, jest bardzo dobrze przedstawiony i robi robotę, bo widzimy, jaka jest różnica między tym, co tak naprawdę się wydarzyło, a tym, co ludzie myślą, że się wydarzyło i jak przez to jesteśmy przez nich postrzegani. Ta historia zmusza do refleksji, zmusza do myślenia, bo pokazuje nam, że czasami to, że jesteśmy oceniani przez innych i jakieś narzucane etykietki i plotki i fałszywe historie potrafią zniszczyć człowieka, ale także jest to historia o dorastaniu, która pokazuje, że czasami życie może się zmienić w ciągu jednego dnia albo jednego wieczora, że wszystko, co myśleliśmy, że jest prawdziwe albo co sobie wymyśliliśmy, czasami może po prostu skończyć się i zmienić w ciągu zaledwie kilku minut. Jest to naprawdę szczera i mocna historia, która pokazuje, że nie tylko my sami mamy wpływ na nasze życie, nie tylko nasze wybory mogą zmieniać nasze życie albo w jakimś stopniu je kształtować, ale też wybory naszych członków rodziny czy naszych rodziców sprawiają, że może być nam ciężko, albo że możemy być szczęśliwi, albo że możemy doświadczać życia w zupełnie inny sposób, niż sami o tym myśleliśmy. Były momenty na tej książce, w których się wzruszyłam. Bardzo podobało mi się, jak emocjonalnie wszystko zostało przedstawione. Momentami mogłoby się wydawać, że ta książka jest powolna, ale jednak to jest tematyka, w której powinno być dużo refleksji i w której powinniśmy również my jako czytelnicy mieć czas na zwolnienie, na zastanowienie się nad przemyśleniem sobie kilku rzeczy. Także myślę, że akurat w tym przypadku zupełnie w pewnym momencie taka powolność nie przeszkadzała i dałam tej książce 4,25 gwiazdek, bo uważam, że jest to naprawdę świetna młodzieżówka i jeżeli będziecie mieli jakieś okazję przeczytać, to bardzo gorąco polecam i zachęcam. Kolejna książka, którą przeczytałam w listopadzie, to Gdzie słychać szepty, Kate Pearsall, i przeczytałam dylogię od razu. Przeczytałam to pierwszy tom i drugi od razu po sobie, co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj przeczytanie serii albo nawet 2 tomów zajmuje mi wieki. Gdzie słychać szepty to opowieść o Tilly, która zeszłego roku zaginęła w lesie. Coś jej się przydarzyło, jednak Tilia nie pamięta. Ma jakieś skrawki wspomnień, których jednak nie potrafi poskładać w jedną sensowną całość i niestety w tym roku ginie inna młoda dziewczyna, bardzo dobra koleżanka Tilly. No i to prowadzi do tego, że wszyscy próbują się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało w zeszłym roku. Tilly czuje presję tego, żeby sobie przypomnieć, co się wydarzyło, dlaczego akurat ona zaginęła, ale wróciła, a tej młodej dziewczynie jednak to się nie udało. Tilia, nasza główna bohaterka, ma także niezwykły dar. Potrafi smakować emocje innych. Gdy ktoś czuje jakieś dość mocne emocje, ona czuje ich smak u siebie w buzi. Na przykład, gdy ktoś się o nią troszczy, to ona czuje smak maślanych ciasteczek. Gdy ktoś kłamie, to na przykład czuje ostrość chili albo coś takiego. Także to był taki świetny motyw w tej książce. Ja uwielbiam książki o magii, uwielbiam książki z magią w roli głównej, w których mamy specjalne dary, w których magia jest zakorzeniona w wierzeniach, w tradycjach, w generacji i tutaj autorka tą magię wplotła w bardzo subtelny i delikatny sposób. To nie było nachalne. Czytając tą książkę, miało się wrażenie, że ta historia mogłaby się przydarzyć naprawdę i mamy tu także magię ziół, a ja uwielbiam ziołolecznictwo i tą całą pomysł, że zioła mogą służyć jako leki, a także są składnikami wielu zaklęć. Bardzo w tej książce podobała mi się siostrzana więź. Mamy tutaj 3 albo 4 siostry, już teraz nie pamiętam. I to, jak autorka je opisała i przedstawiła, to jak one były blisko ze sobą związane, jak ważne były dla siebie, że łączyła je prawdziwa więź rodzeństwa, a także to, że mamy tutaj rodzinę, która składa się tylko z kobiet i są tutaj 3 generacje. Mamy babcię, mamę i siostry.
To było naprawdę super. Bardzo lubię książki o kobiecej sile, o dorastaniu w kobiecej rodzinie, w których wszyscy są ze sobą blisko, w których wszyscy dbają o siebie i jeszcze tutaj do tego została wpleciona ta magia i każda z kobiet miała jakiś dar. To naprawdę było świetnym motywem. Bardzo mi się to podobało tutaj. Bardzo dużym atutem tej historii również był klimat. Autorka potrafiła opisywać miejsca i sytuacje w taki sposób, że mogliśmy poczuć zapach dymu, zapach ziół, że mogliśmy sobie wyobrazić te góry, bo akcja dzieje się w Appalachach, gdzieś w jakimś małym miasteczku w Appalachach. Jak wiemy, Appalachy to jest bardzo specyficzne miejsce i tutaj za pomocą opisów wszystko było bardzo namacalne, wszystko było bardzo realistyczne i prawdziwe, także klimat i atmosfera tej książki są bardzo gęste, bardzo ciężkie, dość specyficzne. Momentami jest troszeczkę creepy, troszeczkę może nie przerażająco, ale wiecie, nieprzyjemnie. Także to było naprawdę bardzo dobrze napisane. Fabuła tej książki była naprawdę wciągająca i chociaż początek mógł wydawać się troszeczkę powolny, to jednak nie jest jakaś to zła rzecz, bo został nam przedstawiony cały świat, została nam przedstawiona główna bohaterka, cała jej rodzina. Także po prostu mieliśmy wolniejszy wstęp, ale cały wątek kryminalny i magiczny rozwijały się stopniowo, rozwijały się krok po kroku, więc to było bardzo fajne i bardzo ciekawe. I takie powolne budowanie napięcia zdecydowanie ma swój urok, zwłaszcza w książkach, które też mają swój klimat i w których klimat odgrywa główną rolę też jakby. Także takie stopniowe budowanie napięcia tutaj było naprawdę jak najbardziej na plus. Podobała mi się ta historia. Dałam jej 4 gwiazdki właśnie ze względu na to, jaki dar miała główna bohaterka, jaki był klimat tej książki. Cały ten wątek kryminalny i cała zagadka były naprawdę ciekawe. Jej rozwiązanie także mi się podobało. I wszystko to, co działo się w rodzinie tych kobiet, było bardzo fajne i to, jak one sobie razem żyły, także jak najbardziej na plus cała ta książka i ode mnie 4 gwiazdki i miałam ją na swoim TBR-ze od tak dawna i cieszę się, że w końcu przyszedł moment, że po nią sięgnęłam. Pora na poprawę oświetlenia, bo zrobiło się już bardzo ciemno na zewnątrz, także trzeba się wesprzeć. Jest godzina 16, a jest już prawie ciemno, słońce już zaszło dawno, także trochę smuteczek. No ale od 21 grudnia będziemy mieli coraz dłuższe dni, więc już jesteśmy bliżej niż dalej. Kolejną książką, którą przeczytałam, była druga część, gdzie słychać szepty, czyli Jak pachną kłamstwa. I przeczytałam ją od razu jedna po drugiej, co tak jak mówiłam, bardzo rzadko się zdarza. I ta część podobała mi się odrobinę mniej. Nadal mamy tutaj tą samą rodzinę, nadal jest jakby to druga część historii rodziny Jamesów. Mamy za to tutaj kolejną z sióstr, która ma również swój dar i ona czuje zapach dymu wtedy, gdy ktoś kłamie w jej otoczeniu. W tej historii w miasteczku dochodzi do niepokojących wydarzeń, powraca sprawa sprzed lat i główna bohaterka zostaje wciągnięta w cały ten wir tych sekretów, tej całej historii, próbuje odkryć to, co się stało, także ten jej dar jest w tym przypadku bardzo pomocny, bo pomaga jej określić to, kto mówi prawdę, kto kłamie, od kogo lepiej trzymać się z daleka, komu można zaufać, ale także czasami wprowadza ją w błąd. Po raz kolejny mamy tutaj główną bohaterkę ze specjalnym darem i jednak ten dar według mnie był troszeczkę mniej ekscytujący niż jej siostry, bo w pewnym momencie stało się to powtarzalne, tak? Tilia po prostu czuła smaki różnych emocji, a tutaj za każdym razem, gdy ktoś kłamał, po prostu główna bohaterka, nie pamiętam jej imienia, czuła zapach dymu, więc to nie było już takie, wiecie, na dłuższą metę ciekawe i ekscytujące. Jednak nadal był to świetny pomysł, bo ten dar był bardzo przydatny w czasie całych przygód głównej bohaterki, tego, co robiła i prawdy, którą próbowała znaleźć i dojść do rozwiązania całej sytuacji. I w tej książce mamy również dużo szybsze tempo akcji. Dzieje się tutaj w pewnym momencie dużo więcej. Mamy bardzo dużo pobocznych wątków, które nie są przytłaczające, a nic takiego. Łatwo się w tym wszystkim odnaleźć i one wszystkie składają się na główną historię, pomagają jakby spleść wszystko w jedną całość i one na końcu
they just make sense. I to wszystko, co się zdarzyło, nie tylko jako główny plot twist i to wszystko, tylko te wszystkie poboczne historie, one pomogły nam dojść do tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Chociaż momentami miałam wrażenie, że ta zagadka była troszeczkę chaotyczna, że jednak tyle rzeczy składało się na rozwiązanie i na tą główną część, na ten główny wątek, że tak z jeden albo dwa wątki mniej byłoby jeszcze lepiej. Także to jest jedna rzecz, która mi tutaj zgrzytała. Nadal panuje w tej książce świetny klimat, nadal jest ciężko, atmosferycznie. Dużo akcji rozgrywa się w lesie, w którym bohaterka na początku pracuje i odbywa swój staż jako strażnik leśny. Mamy tutaj stworzenia z lasu, mamy tutaj stworzenia na granicy życia i śmierci. Mamy tutaj stworzenia, które znajdują się w świecie prawdziwym, w świecie tych bohaterów, a nie do końca powinni się tam znajdować, więc mamy też taki, wiecie, trochę horrorowy, folklorowy klimat tutaj. I tutaj w tej książce też możemy dużo bardziej odczuć ten klimat małomiasteczkowej społeczności, to gdzie każdy skrywa sekrety, wszyscy wiedzą o wszystkich wszystko, także tutaj to również bardzo mocno oddziaływuje na odbranie tej historii. Tej części dałam 3,5 gwiazdki właśnie ze względu na to, że ten dar był troszeczkę mniej specyficzny i mniej ekscytujący, także na kilka innych rzeczy, do których mogłabym się przyczepić, ale ogólnie naprawdę bardzo dobrze bawiłam się czytając te książki, bardzo miło spędziłam czas przy ich czytaniu i ta cała delikatna magia wpleciona subtelnie w tą historię była naprawdę zdecydowanie na plus, była czymś, co mi się bardzo podobało. I mam nadzieję, że dostaniemy kolejne tomy tych historii o kolejnych bohaterkach, że będziemy mogli poznać kolejne siostry, babcie, mamę i ich backstory. Także mam nadzieję, że jednak autorka zdecyduje się na kontynuowanie tej serii. To były wszystkie książki, które przeczytałam w listopadzie, więc teraz przejdę do podsumowania serialowego. Jednym z 2 seriali, które obejrzałam w listopadzie, był serial Boots. I pozwólcie, że przeczytam, co mówi internet. Akcja serialu toczy się w latach 90. XX wieku i opowiada historię amerykańskiego nastolatka Camerona Coopa, który podążając za swoim kolegą wstępuje do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. I jest to bardzo skrócona wersja tego, o czym jest ten serial, ale jak najbardziej prawdziwa. Dodajmy do tego, że Cameron jest również gejem, a jak wiadomo, w latach 90. Osoby queer nie mogły zaciągać się, by zostać żołnierzami, ani nie mogły zaciągać się do korpusu żadnej piechoty. Także groziło to wtedy pozbawieniem wolności. Jednak Cameron zdecydował się mimo wszystko na ten krok, zdecydował się dołączyć do swojego kolegi i utrzymać swoją tożsamość, osobowość w tajemnicy. Chłopcy zapisują się na ten pobór i czeka na nich 13-tygodniowy trening, który zmieni ich życie i postrzeganie świata na zawsze. Miałam obawy przed tym serialem, bo bałam się, że będzie głupi, że będzie netflixowsko głupi, że po prostu nic mądrego tam się nie wydarzy. I pomimo tego, że jest on pełen, wiecie, facetów, męskiego testosteronu i różnych dziwnych męskich sytuacji, to jest naprawdę świetny, bardzo mądry serial. Oczywiście są tam sytuacje, przy których uśmiałam się, które były żenujące, ale wszystko, co za tym idzie, cała historia i cały zamysł na tą historię jest naprawdę emocjonujący i bardzo taki chwytający za serce też momentami i pokazuje, jak te 13 tygodni zmienia tych chłopaków w mężczyzn, jak oni szybko dorastają, jak szybko przewartościowują swoje sytuacje i wszystko to, co się dzieje u nich w głowie. Każdy z tych bohaterów ma inny background, każdy pochodzi z innego środowiska, każdy dołączył do tej Korpusu Piechoty Morskiej z innego powodu. Każdy to zrobił, bo coś nim kierowało. Jeden chciał udowodnić wszystkim, że jest wystarczająco dobry na to, inny zrobił to dla rodziny, inny zrobił to, bo ktoś mu kazał. I naprawdę jest to bardzo świetny serial, szybko się to ogląda i to jest taki serial, który po obejrzeniu jednego odcinka chce się oglądać więcej, bo daje nam dużo emocji, daje świetną rozrywkę i jest naprawdę super lekkim serialem, bo jednak zdecydowanie jest na lżejszej stronie i super lekko się ogląda, super przyjemnie się go ogląda, także jak będziecie mieli jakieś okazję obejrzeć Boots, to bardzo serdecznie polecam. A i polski tytuł
serialu Boots to rekruci, bo oczywiście zapomniałam i użyłam angielskiej nazwy, bo mamy Netflixa po angielsku, więc po prostu tak to zapamiętałam. Kolejny serial, który obejrzeliśmy w listopadzie, to House of Guinness, czyli Ród Guinnessów. Internet mówi, że to brytyjsko-irlandzki serial dramatyczny osadzony w realiach historycznych, opowiadający o rodzinie Guinnessów. Serial okazuje historię rodziny stojącej za słynnym browarem Guinnessa w XIX-wiecznej Irlandii oraz w Nowym Jorku. Fabuła koncentruje się na konsekwencjach śmierci Sir Benjamina Guinnessa, pierwszego baroneta i człowieka odpowiedzialnego za niezwykły sukces rodzinnego imperium. Opowieść śledzi losy jego 4 dorosłych dzieci, Artura, Edwarda, Ani i Benjamina, pokazując, jak każdy z nich radzi sobie z odziedziczonym dziedzictwem, ambicjami i konfliktami. I myślę, że jest to po raz kolejny bardzo trafny opis tego serialu. Jednak nie mam za dużo do powiedzenia na jego temat, poza tym, że był całkiem okej. Podobał mi się w większym stopniu niż w mniejszym, jednak mam do niego dość sporo zastrzeżeń. Mam wrażenie, że ten serial zakończył się bardzo szybko i jakby rozumiem, że będzie kolejny sezon, znaczy na to wygląda po ostatnim odcinku tego pierwszego sezonu, po 8 odcinku, jeżeli się nie mylę, że będzie kolejny sezon, ale jakby tak naprawdę liznęliśmy tylko tą historię tego całego dziedzictwa, tej całej wielkości Guinnessów i tego całego pomysłu i sukcesu za piwem Guinnessa, ale mam wrażenie, że prawie w ogóle też nie poznaliśmy bohaterów, że wszystkie tematy i wątki, które są poruszane po prostu tylko trochę i zaraz szybko dostajemy kolejny wątek i jeszcze kolejny i jeszcze kolejny i tak naprawdę nie mamy żadnych emocji, które towarzyszą bohaterom, nie mamy też jakby ich backstory, dlaczego są tacy, a nie inni. Nie mamy jakoś pokazanej takiej większej więzi między nimi, ani tego też, jaki wpływ to całe dziedzictwo i ta cała sytuacja, w których już zmarły ich ojciec ich postawił i wszystko jest takie po prostu bardzo pobieżne. Bardzo mało emocji, bardzo szybko poruszamy się z jednego wątku do drugiego, bardzo mało dostajemy informacji o bohaterach, o ich podejściu do życia, o ich emocjach. Także wizualnie super, historycznie też bardzo fajnie było jakby chociaż troszeczkę zagłębić się w tą historię i poznać to, jak przeniosła się ta sława Guinnessa do Nowego Jorku i jak to wszystko wyglądało w Irlandii w tamtych czasach. Jednak naprawdę czegoś mi brakowało w tym serialu i no, nie jest to najlepszy serial, jaki oglądałam. Biorąc pod uwagę to, że jest to serial producentów Peaky Blinders, spodziewałam się czegoś lepszego, czegoś bardziej emocjonalnego i troszeczkę mi czegoś po prostu zabrakło. W listopadzie obejrzeliśmy również 3 filmy. Pierwszy z nich to Heretic. I Heretyk to amerykański psychologiczny horror z 2024 roku. Film opowiada o 2 młodych misjonarkach mormońskich, które odwiedzają dom ekscentrycznego mężczyzny po tym, jak wyraża zainteresowanie ich kościołem. Jednak jego prawdziwe intencje bardzo szybko wychodzą na jaw. I w mojej opinii nie do końca jest to horror. Bardziej nazwałabym ten film thrillerem psychologicznym, bo nie jest on brutalny, nie ma tu dużo krwi poza jednym momentem, nie ma tutaj jakichś takich typowych scare jumpów. Główny bohater, którego rolę wcielił się Hugh Grant i naprawdę idealnie pasuje do tej roli, jest jakby sam sobie przerażający. Hugh Grant wciela się tutaj w rolę sympatycznego, starszego pana, który tak naprawdę szybko staje się psychopatycznym oprawcą, który uwięził te 2 misjonarki w swoim domu, z którego mogłoby się wydawać, że tak naprawdę nie ma wyjścia. Wszystko, co ten mężczyzna mówi i robi, zaczyna bardzo szybko oddziaływać na psychikę tych dziewcząt. One są przerażone jego zachowaniem, jego osobowością, tym, że z jednej strony on wydaje się super miły, a z drugiej strony jest tak naprawdę przerażający, tym, że jakby nie do końca daje im szansę na ucieczkę z tego domu. Bardzo dobrze oglądało się ten film i teraz jak patrzę na niego z perspektywy czasu, to było tam bardzo dużo różnych psychologicznych zagrywek, psychologicznego takiego przerażenia i naprawdę nie dziwię się, że ten film zbiera takie dobre opinie, bo jest
dość bardzo wciągającym filmem i także rola Hugh Granta, który pasował tutaj idealnie, była naprawdę bardzo dobra. Także Heretic to taki horror, który, wiecie, nie jest typowym takim przerażającym horrorem, bardziej raczej oddziaływuje na psychikę i bohaterów, i na nas w momencie oglądania tego filmu. Kolejnym filmem, który obejrzeliśmy w listopadzie, był Buntownik z wyboru. Ostatnio upodobałam sobie oglądanie i nadrabianie starych filmów, których nie miałam okazji wcześniej obejrzeć i idzie mi całkiem dobrze. Właśnie kolejnym filmem z listy takich filmów, które gdzieś tam zalegają do obejrzenia, był Buntownik z wyboru. Jednak nie jestem pewna, czy ten film mi się podobał. Internet mówi, że Will, główny bohater, jest mieszkającym w ubogiej dzielnicy nastolatkiem, który nie wie, co zrobić ze swoim życiem. W dzień sprząta na uniwersytecie, wieczorami chodzi z kolegami po barach i wszczyna awantury. Pewnego dnia rozwiązuje bardzo trudne zadanie matematyczne. Profesor matematyki przez przypadek odkrywa jego talent. Proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną, ale Will nie wie, czy chce tego dokonać. Rozpoczyna się jego wewnętrzna walka. No i tutaj dostajemy historię tego Willa, tego jego geniuszu matematycznego, tego jego ogromnego talentu. Jednak chłopak, mam wrażenie, że za wszelką cenę starał się to zaprzepaścić. I z drugiej strony mam trochę wrażenie, że ten film był tak naprawdę o niczym, poza tym, że wszyscy na siłę próbowali zmusić Willa do tego, żeby zmienił swoje życie, żeby zaczął używać tego geniuszu, bo może go to doprowadzić na sam szczyt. Ale oczywiście wiemy, że nie wszyscy chcą brać udział w wyścigu szczurów, nie wszyscy chcą być rozpoznawani za jakieś tam swoje osiągnięcia. I Will właśnie był takim bohaterem, który miał w głębokim poważaniu to, że ma ten talent, czy to, że mógłby coś osiągnąć. Raczej wolał być sobie po prostu chłopakiem, który rozrabia i który nic nie robi w swoim życiu, jak komu pasuje. Także tak naprawdę ten film sprowadzał się tylko i wyłącznie do tego, żeby zmienić jego nastawienie i jego osobowość i to, jaki on jest, jak postrzega cały świat dookoła siebie. Także cieszę się, że go w końcu obejrzałam, bo miałam jakieś tam takie przebłyski tego, o czym jest ten film, jakieś tam lekką świadomość tej całej fabuły, jednak nie byłam nigdy pewna, o czym jest do końca. Także bardzo się cieszę, że go obejrzałam, że jest za mną skreślony z listy i raczej nie będę o nim pamiętać ani myśleć bardzo długo. I już ostatnim filmem, który obejrzeliśmy w listopadzie, to był w końcu film Chłopi. Okazało się, że obejrzeliśmy go chwilkę przed usunięciem z player.pl i można go było obejrzeć tam za darmo. Miałam go na swojej liście do obejrzenia już od dawna, a jakoś ciągle nie było okazji, jakoś ciągle mówiłam, dobra, później. I bardzo się cieszę, że zdążyliśmy i obejrzeliśmy ten film. Film Web mówi o nim tak. Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdują się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wielskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. I myślę, że jest to bardzo trafny opis tego filmu. Ta historia, mimo że akcja rozgrywa się tyle lat temu, w innej epoce, jest nadal bardzo aktualna i nadal to wszystko, co wydarzyło się tam, mogłoby się wydarzyć w dzisiejszym świecie, w Polsce, w każdym innym kraju. Mam także pojęcia o tym, że cały ten film jest w takiej pięknej, malowniczej animacji. Myślałam, że to są tylko jakieś jego momenty, jego części, a tu się okazało, że cały ten film wyglądał jak obraz, jak namalowany, przepiękny, wspaniały obraz. To było zachwycające. Nie pamiętam za dużo z chłopów, bo to już było tak dawno temu, ale dzięki temu filmowi mogłam sobie odświeżyć i przypomnieć tą historię, która jest nadal aktualna do dnia dzisiejszego. Ci wszyscy bohaterowie i te wszystkie widoki, i te wszystkie miejsca, i ta cała sytuacja były naprawdę bardzo ładne i jestem zadowolona, że w końcu udało nam się nadrobić ten film, bo on już chyba wyszedł 2 lata temu, a my dopiero teraz zdecydowaliśmy się go obejrzeć. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Listopad wypadł całkiem dobrze, bo czytałam dobre książki, ciekawe książki, oglądałam wciągające seriale, były dobre produkcje filmowe.
Także zdecydowanie jestem zadowolona z tego, co obejrzałam i co przeczytałam. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wyczytaliście w listopadzie, co ciekawego oglądaliście. Chętnie poczytam, chętnie poszukam inspiracji. I jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, to dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał i włączcie powiadomienia, żeby wiedzieć, kiedy następny film jest live. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że oglądaliście i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Cześć!